Jezu, ledwo dzień się zaczął, już od rana piekiełko na rewirze. Nie rozsiadałbym się, Grodziec, bo zaraz znowu wyjeżdżasz. Co mi tu buka? Zaraz będziesz znowu jechać. Gdzie? Dokąd? Obywatelskie zatrzymanie. Obywatelskie zatrzymanie uwielbiam. Po prostu, to po co my jesteśmy, jak ty za nas brudną robotą wala? Co się stało? Włamanie. Aha, czyli obywatelsko zatrzymali jakiegoś krwiożerczego kafara teraz w piwnicy i boją się, że jak się zerwie z łańcucha, to im łby urywa, tak? Zgadłam? Już? Skończyłaś? Bo pudło. Zatrzymali jakąś krwiożerczą młodą laskę i teraz trzeba przypilnować, żeby to jej łba nie urwali. No to super, to jedź. Bądź bohaterem dzisiejszego dnia. Co, korona ci z głowy spadnie? A, no tak, przecież zostawię te 2 trupy konwojentów, które mam, bo przecież oni mi nigdzie nie uciekną, prawda? Jakich 2 martwych konwojentów? W furgonetce, z której skradziono masę pieniędzy. Także jak widzisz, nie mam nic do roboty. Dobra, wygrałeś. Okej. Wygrałeś? Zadowolony? Tak, O, no to baw się dobrze. będę. No co? Co tam robiłaś? Co tam robiłaś w piwnicy? Mów mi! Mów mi! Co tam ukradłaś? Niech pan nie Za każdym razem! Zaraz się nie odpuszczę, zobaczysz. Ej, halo, miała co się przekichane. dzieje? Policja! Nie będzie już teraz tak lekko. Proszę ją Zobaczysz. puścić. Proszę się odsunąć. Julka? To pani za co gówniarę? Tak, znam. Jula, No to wszystko jasne. Złodziejka jedna. Jula, wszystko okej? Jula, Okradała nas w piwnicę. świetnie spełnił pan swój obowiązek. Za 2 godziny możemy się spotkać na komisariacie, dobrze? Zapałem na gorącym uczynku. Nie odpuszczę Świetnie. teraz. Dobrze, dziękuję bardzo! Jula, Nie wytrzymam dłużej. Muszę sobie strzelić. Julka, kiedy ty jadłaś? Kiedy spałaś? ja muszę iść. Nie denerwuj mnie, nawet jedziemy do szpitala. Jezus! Trzymaj się. Na głowę uważaj. Jula, głowa. Julka była na głodzie. Nie wiem, co brała, ale biorąc pod uwagę jej stan, to mogło być najgorsze świństwo, może nawet heroina. Była bita, może nawet wykorzystywana seksualnie. Ja naprawdę wielokrotnie widziałam takie rzeczy, ale to była moja własna córka. Kierowca jest. A ten drugi? Gdzie? Zdziwisz się. Ratownicy zabrali go do szpitala, bo jeszcze żyje. No to rewelacja. Mamy świadka. Na razie to jest w stanie krytycznym, nie wiadomo jak długo pociągnie. W każdej chwili możemy stracić światło. Na tego jak załatwili? Strzał z bliskiej odległości. No dobrze. Auto nie wygląda, jakby było ruszane. Zjechali z drogi z jakiegoś powodu. Pierwszego zastrzelili, drugiego ranili. Zabrali kasę i tyle ich widzieli. Szybka robota, profesjonaliści. Zabezpieczcie mi nagrania z kamer. Tak jest. Trzymaj. A to co? Dokumenty tych 2, Denata i tego, którego zabrała karetka. Grodziec? Ogarnęłaś już tę dziewczynkę od włamów? No to przyjeżdżaj, bo mam dla ciebie coś ciekawszego. Napad na konwój? Boże, Pani mąż został postrzelony, jest w szpitalu. żyje? Żyje, ale jest w stanie krytycznym. W którym szpitalu? Z tego co wiem, w kolejowym. Drugi konwojent niestety nie przeżył. Tyle razy mu mówiłam, że to niebezpieczne, że to praca nie dla niego. Przykro mi. 2 dni temu pokłóciliśmy się nawet o to. Byłam na niego wściekła. Ale teraz... Boże, a jeżeli on umrze, to nawet nie zdążę go przeprosić.
Muszę jechać do niego do szpitala. Ja panią zawiozę. Zaraz, chwileczkę. Halo? Mamo? Artur jest w szpitalu. Ciężko ranny. Dobra, to chodźmy. To jest zawsze trudna działka być posłańcem złych wieści, ale tutaj była szansa, że facet się jakoś wyliże. Był naocznym świadkiem napadu. Jedyną osobą, która mogła pomóc w ustaleniu i złapaniu sprawców. Dla nas kimś bezcennym w tym śledztwie. Masz coś? Wiadomo, kto strzelał? Gówno mam. A takich wózków na mieście jest ze 300. A ty masz coś? A ja mam. Coś bardzo ciekawego. No, to słucham. Nasz denat Jakub Rybacki to nie Jakub Rybacki. Co? Posługiwał się lewym. Dowodem osobistym tak naprawdę to Dominik Nowak. Ukrywał się? Karany, a w zasadzie poszukiwany, bo zamiast się stawić do odbycia kary, po prostu olał sprawę. Jakim cudem ktoś go zatrudnił jako konwojenta? Nie wiem, ale mam jeszcze coś. Tutaj najczęściej logował się jego telefon. Zajebiście. To bierz ludzi i jedź tam od razu. Ja? No a ja? Przecież to jest twoje śledztwo. No, ale ja się nie rozdwoja, tylko ciebie mam pod ręką. No co oni? Co no, co? Dobra, pojadę. Ostatni raz, okej? No, to jedź. Ja nie stanowię chłopca na posyłki, okej? No co, nie mam swoje sprawy też. Mniej gadania, więcej jeżdżenia. Wygląda na fakty z kradzieży. I kontrabanda. Fajki bez banderoli. Pewnie z przemytu. Metta Jumaczy. No, no to wygląda. Nie. Na brzuch! Na brzuch, kurwa, ręce do tyłu, pójdę. Lewa. Druga. Leż. Szalałeś? Co ciocią będziesz biegał? Kikiem mi będziesz walił po głowie? To był podwójny strzał w dziesiątkę. Nie tylko namierzyliśmy dziuplę denata, który posługiwał się fałszywą tożsamością, ale także złapaliśmy jego wspólnika. Proszę. Potrzebuję sprawę załatwić, ale tak na jednej nodze, bo mi się śpieszy. Halo? Słyszy mnie pani? Czy teraz już nawet głuchych do policji przyjmują? Proszę. Oto instrukcja postępowania po wejściu na komisariat na Gorczaku. Punkt pierwszy. W zależności od pory dnia mówimy dzień dobry albo dobry wieczór. Punkt drugi. Zachowujemy się w ramach ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej oraz kindersztuby. Punkt trzeci. Policja jest, proszę pani, dla obywateli, a nie obywatel dla policji. Punkt trzeci.
Czekamy cierpliwie, aż oficer dyżurny, pełniący akurat dyżur w danym momencie, wyznaczy nam miejsce w kolejce, względnie w trybie poza kolejnością i skieruje nas do odpowiedniego funkcjonariusza. Pani jest jak moja ślubna. Jak się do niej dobieram, to też mi taką litanię wygłasza, że mi się odechciewa na samym wstępie. Aha, to o to tu chodzi. Też ma mi się odechcieć. Wy leniwi. Awanturnicy, histerycy, pospolite nieroby. 3 odmiany petentów, którzy tutaj przychodzą albo dzwonią. I po co? Żeby trwonić cenny czas stróżów prawa, którzy szczególnie w takim miejscu, jak ta dzielnica, czyli w 9. kręgu piekła, naprawdę mają co robić. A czemu w 9 akurat? Żeby się pan mógł o to pytać. Wypełni i wróci. Tylko czytelnie. Najlepiej drukowanymi literami, żeby nie musiała potem grafologa wzywać. No, w sumie to nie jest aż takie pilne. Nie znam żadnego Jakuba Rybackiego. Nie wiem, o kim mowa. Tak? Może kojarzysz Dominika Nowaka, co? Nie wiem, o kim mówisz. Za te trefne towary. Pewnie z przemytu. I tak ci nieźle przyklepiemy. To nie moje, przypadkiem tam trafiłem. Gówno na mnie macie. Dobrze. Czyli tak. Nie kojarzysz tej mordy. Nie. To może w takiej wersji, co? Zastrzeliłeś wspólnika, żeby zgarnąć kasę z furgonetki. Wiedziałeś, jaką mają trasę i co przewożą. Oni nie wiedzą, ile będą mieli do przewozu. Poza tym to nie byłem ja. Gdzie jest kasa z konwoju? To naprawdę nie ja, ktoś inny go odpalił. Proszę. I teraz nagle się znacie, tak? Jesteśmy... Znaczy, byliśmy wspólnikami. Mieliśmy ten jego konwój obrobić za jakiś czas. Po to się Dominik zatrudnił na te lewe papiery, nie? Czyli chcesz mi teraz powiedzieć, że wciskasz mi kit, że ktoś was ubiegł, tak? Tak! Nie, nie wciskam kitu! No co, nie mam coś? Podejdziesz na chwilę? Znaleźli w lesie furę z tego napadu na konwój. Znamy właściciela? Technicy sprawdzili numer winy, wyszło, że wóz został opchnięty na złomowanie parę tygodni temu. Masz adres złomowiska? No mam. No to trzeba tam jechać. No co? Ja już ci mówiłam. Ja nie mam czasu, ja naprawdę tam nie pojadę, mam swoje sprawy. Krodziec. Jakbyś nie chciała tam jechać, to po cholerę byśmy się w tą całe śledztwo, co? Ale cię zaraz z dynki. Kojarzy pan to auto? Tak, kojarzę. Kojarzę. Miał trafić na złomowisko, trafił na ulicę. Jak do tego doszło? Szkoda go było na złom. Szkoda. Był w dobrym stanie. Oddałem go w komis. W dobrym stanie. Przecież to jest szrot jakiś. Stare samochody są nie do zdarcia. Nie to, co te nowe. Zawsze się trafi jakiś amator na klasyki. Tak? I kto go kupił? No, taki jeden facet kilka dni temu. Jeden facet. Nazwisko? Mogę sprawdzić. Bardzo proszę. Jest. Karman. Artur. Artur Karwan? Mhm. Jest pan pewien? Czy zobaczyć? Artur Karwan to był ten konwojent, który walczył o życie po postrzale podczas napadu na konwój. A nagle się okazało, że sam kupił auto, które brało udział w napadzie, czyli co? Odniesiona rana miała być przykrywką? Cholernie ryzykowne zagranie.
Ale to niemożliwe. Artur nie okradłby tego konwoju. Kupił to auto, więc jak to inaczej tłumaczyć? I co? Sam siebie postrzelił? I może miał wspólników. A poza tym złodzieje często do siebie strzelają, żeby mieć alibi. Nie, on by tego nie zrobił. Przecież prawie umarł. Nie. On nigdy tak nie ryzykował. Dla niego pieniądze nigdy nie były aż tak ważne. Może dla kogoś innego były. Może ktoś go namówił z Musią. Może był szantażowany. Może miał długi, podpadł komuś. Nie mieliśmy żadnych długów. A skąd pani wie, że mąż był z panią szczery, co? Może miał jakieś tajemnice? Szukamy motywu. Wspólników. Jak wyjdzie ze szpitala, to wystąpimy o tymczasowy areszt dla niego. Jak dla jakiegoś przestępcy. No wychodzi na to, że nim jest. Nudzisz się? Bardzo śmieszne. Mam coś nowego w sprawie konwoju. Zamieniam się w słuch. Spece z labu znaleźli dziwne wiadomości na telefonie konwojenta. Próbowały je usunąć, ale został ślad. Jakie wiadomości? Prawdopodobnie od wspólnika napadu. Trzeba to sprawdzić. Macie już jakiś numer? To mamy. Jedziesz? Nie, kurde, nigdzie nie jadę. Zarobiona jestem. Zarobiona, tak? To po co pytasz? Bo sobie ewidentnie beze mnie kompletnie nie radzisz. No będziesz musiał. Miałam córkę w szpitalu. Nie chciałam o tym nikomu powiedzieć. Nie mogłam. Chciałam po prostu do niej jechać, być przy niej, pokazać, jak bardzo mi na niej zależy. Ale przecież ona nie chciała mnie znać. Siadaj. Nie wiem, czego wy ode mnie chcecie. Chcę, żebyś mi opowiedziała wszystko o ataku na konwój. O czym? Artur Karwan i ty zaplanowaliście i przeprowadziliście dzisiaj napad na furgonetkę z kasą bankową. Artur jest w szpitalu, a ty? Co? On jest w szpitalu? Nie udawaj, co? Ty go postrzeliłaś, czy on sam siebie postrzelił? Ale... Ja Artura kocham, ja jestem z nim. To znaczy, obiecał, że zostawi żonę. Że się z nią rozwiedzie. Czekaj, czyli te wiadomości, które próbował usunąć, to... Powiedz mi, gdzie on jest, w którym szpitalu. Ja muszę tam jechać. Zjarana? Chcesz tam jechać? Przecież nakryliśmy cię z jointem w zębach. To tylko jeden skręt. Jeden skręt, tak? A to? To tylko gandzia. Albo dasz mi na papier wszystko to, co chcę wiedzieć i ja przymykam oko na ten służ. Albo poproszę prokuratora, żeby ci przyklepał niezły wyrok. Ale co wy chcecie ode mnie wiedzieć? Artur kupił tobie to auto? Nic nie kupował. Zastanów się dobrze. Kupił je 3 dni temu. 3 dni temu. 3 dni temu to my byliśmy na wycieczce. Da, palcem po mapie chyba. No serio, byliśmy za miastem. Oszukał wtedy żonę i nie miał przy sobie żadnych rzeczy. Zostawił portfel na chacie. Powiedz mi,
W jakim on jest szpitalu? Gówno cię to obchodzi. Jest z żoną, daj im spokój. A tę twoją historyjkę sobie sprawdzę. Na razie tu zostajesz. Odwal się. Chyba ci już mówiłam. Mówiłaś, ale chcę ci pomóc. Spierdalaj stąd. Może ją nie urodziłaś, ale to tyle. Julka, chciałam... Tak, wiem, co chciałaś. Przeprosić, że musiałaś mnie oddać. Że wcale tego nie chciałaś. Że gdybyś tylko mogła cofnąć czas, bla, bla, bla. I to całe gówno. Ale ja nie chcę tego słuchać, okej? Dobrze, to daj sobie pomóc. Sram na twoją pomoc. Tylko proszę cię, nie mów tak. A jak mam mówić do kogoś, kto zjebał mi życie? Zostaw mnie w spokoju raz na zawsze. A poradzę sobie tak, jak zawsze sobie radziłam. Julka, proszę cię, daj mi jedną szansę. Jedną. Zostaw mnie w spokoju. Julka, Wyjdź stąd, wypierdalaj, wyjdź stąd. zrobisz sobie krzywdę. Tak, no, dalej. Spierdalaj, wyjdź, wyjdź. Starczy na 2. Dzięki. Jak leci? Pogawędki z komisarzem z wewnętrznego. Nie, dziękuję. Nie musimy gadać. Właśnie, nie gadajmy. Warto było? Komisarz w Zielonej Górze, a tutaj krawężnik? O co ci chodzi? Czasu nie cofniesz, ani nie nadrobisz. Sam mam dzieci, których nie widuję. Słuchaj. Jakby ci to powiedzieć. Chuj mnie to obchodzi. I ciebie też powinno chuj to obchodzić, okej? Z tej gówniary nic nie będzie i dobrze... To jest moja córka, a nie gówniara! No chyba, że jako dobra mamusia chcesz jej zrobić wspaniały pogrzeb po złotym strzale. Wszystkim wam się życie prywatne z pracą miesza, a to się nikomu nie podoba. Nie tak to powinno wyglądać. I zamierzasz to zmienić, tak? No od was będzie zależało jak. Oczekujesz propozycji współpracy. Czyli jednak potrafisz myśleć. To moja propozycja wygląda tak. Na początku zawsze to samo, a pod koniec jakoś wszyscy przyznajecie rację, pani sierżant. To on? On kupił od pana to auto, o którym rozmawialiśmy? Tak. Jest pan pewien? To znaczy, umowa jest na niego, ale jego tu nie było. Co to znaczy, sprzedał pan auto facetowi, którego tu nie było? No, No człowieku, przestań lecieć ze mną w chuja, tylko mów jak było. nie powinienem tak robić. Umowa jest na niego, bo jego był dowód, ale przyniosła go jakaś kobieta. Jaka kobieta? A taka jedna. Skusiła mnie kasą.
Dopłaciła mi 2 koła, żebym się nie czepiał, że on nie może przyjść, że musi załatwić to za męża. No wie pan, nie wnikałem, ekstra kasa. Dobrze. Czyli tak, mężczyzna 185, 190 wzrostu, szatyn, oczy niebieskie. Tak, taki lekki 3-dniowy zarost, tu, włosy dobrze przystrzyżone, takie prosto od fryzjera. Znaki szczególne jakieś? Nie, żadnych pieprzyków, żadnych myszek, żadnych tatuaży. Ubranie? No, modne, ale męskie. Taka, powiedziałabym, sportowa elegancja. Czyli co? No, czyli no, takie na luzie, ale takie eleganckie. No rozumie pani? I ten mężczyzna jest przez panią poszukiwany, tak? Oj tak. Bardzo poszukiwany. Bardzo. Z powodu? No jak? No takiego to ja bym chciała dla siebie po prostu, no tak na życie. Oj. To ja mam dla pani złą wiadomość, niestety. Jaką? Bo tu jest komisariat policji, a nie biuro matrymonialne. Następny! No, ale przecież tu nikogo nie ma. Ale w każdej chwili może być. A pani nieodpowiedzialnie i egoistycznie trwoni czas funkcjonariusza na służbie. I kto za to płaci? Ja? Społeczeństwo za to płaci. Poza tym tutaj może pani spotkać tylko 2 typy mężczyzn. Ofiarę i sprawcę. Ani jeden, ani drugi nie nadaje się na męża. No co? Chciałem sprawdzić, czy masz dobry humor, ale widzę, że jak zwykle nie. Jak twoja sprawa? No, to zależy, o co pytasz. Czy już zakończyła się sukcesem, czy jak zwykle ją spieprzyłeś koncertowo? Nie. Jakiś nowy trop? Nowa podejrzana. O, jaka? No, możesz się sama przekonać. To znaczy? To znaczy, że planuję jej założyć ogon i szukam wsparcia. Jedziesz, czy jak zwykle będziesz trzymać dupsko za piórkiem? Nie mogłam usiedzieć na komisariacie, bo cały czas myślałam o Julii. Przed służbą nie zdążyłam zajrzeć do niej do szpitala, a przez telefon nie chcieli mi udzielić żadnych informacji, bo przecież formalnie nie byłyśmy rodziną. Chociaż to ja ją urodziłam. Możesz nie tarabanić? Jest. Żona konwojenta? Nie kumam. No proszę. Mąż na ojomie, a ona się wybiera w podróż. A może staremu łazanki wiezie na ojom? Może. Zobaczymy. A to kto? Cholera wie. Zobaczymy. Tędy można dojechać na wylotówkę z miasta. Co one robią? Uciekają? Wyprzecie grodziec. Stój, bo strzelam!
Na kolana! Ręce do tyłu! Do tyłu! Na kolana. Druga. Wstawaj. Nie szarp się. Na glebę. A to co? Wygrana w Totka? Mogę to wyjaśnić. To może pani nam to wyjaśni, co? A to nie nasze. Nie mamy pojęcia, skąd to się tutaj wzięło. Prawda, Aurelia? Ty też to widzisz pierwszy raz na oczy. Tak. Tak. Przyznanie się do winy nie było już nikomu do niczego potrzebne, bo to, co miały w bagażniku, mówiło samo za siebie. Kasa z bankowymi opaskami i broń. Przecież magik tego z kapelusza nie wyciągnął. Za wszystkim stała żona rannego konwojenta. Pytanie, czy on też miał z tym coś wspólnego? Kim pani jest? Dla ciebie nikim, ale chciałam z tobą porozmawiać. Co? Zapłacę ci. Dostaniesz 10 000, ale masz zniknąć. Że co? I to jeszcze dzisiaj. Jak to? Masz wyjechać i zostawić moją córkę w spokoju. Ale ja nie znam pani córki. Znasz. Uważa, że jest twoją matką. Masz ją zostawić. Masz tu pieniądze. I znikaj. Rozumiesz? Od razu mówię, że my tutaj walniętych nie obsługujemy. Poradnia zdrowia psychicznego i 3 ulice dalej. Ale Żadnego ale. Nikt mi dodatku za szkodliwe obcowanie z czubkami nie płaci i nie zamierzam się tutaj z takimi zadawać. Mam tego po prostu dosyć. proszę pani, Pan to wypełni. ale co to I jest? nie zamierzam z panem dyskutować. Proszę wypełnić i cierpliwie czekać i ani słowa nie chcę słyszeć. Pan sobie usiądzie tam. Mogę już? Mówiłam bez dyskusji. Ale ja tu do ojca przyszedłem. Jakiego znowu ojca? Mojego ojca. A my tutaj żadnych ojców nie trzymamy. Proszę wyjść. Ale mój ojciec jest tutaj komendantem. Dlaczego pan do cholery od razu tego nie powiedział? Próbowałem się przebić przez pani Słowotok, ale nie było łatwo. Pan wejdzie. Proszę. Dziękuję. Nikt tu nie jest normalny. No nikt. Oprócz mnie. Zostawcie mnie, nic nie powiem. To nie koncert życzeń. Sorry. Ale ja chcę... Ja chcę, żebyś przestała pieprzyć. Złapaliśmy ciebie i twoją matkę z bronią i z kasą. Kto to zaplanował? Ty? Mąż? A może mamusia, co?
To wszystko przez niego. Gdyby mnie nie zdradził, to wszystko byłoby dobrze do tej pory. Znalazł sobie jakąś sukę. Co ona w nim widziała? Przecież on ani przystojny, ani przy kasie. Nienormalna jakaś. Wiedziałam o wszystkim, ale nie chciałam nic mówić, żeby mnie nie zostawił. Aż w końcu nie wytrzymałam. I co? Chciałam odejść, ale mieszkanie jest na niego, więc nic bym nie dostała. Kto zaplanował napad? O kurwa! To mama. Ona to wymyśliła. Serio? Nie szarp się, kobieto. Spokojnie. A było już tak blisko. Zapraszam. Łapki. Dziękuję. Nie cierpiałam tego chujka. Tego mojego zięcia. Zresztą, nie tylko jego. Bo wszyscy są tacy sami. Mój też mnie zostawił, jak Aurelia miała 2 lata. Do innej poleciał, a ja nie miałam na życie. No to nie mogłam pozwolić, żeby ten złamas moją córkę też tak bez niczego zostawił. Za córkę pani życia nie przeżyje. A tłumaczyłam, prosiłam, błagałam. Nie wychodź za tego zasrańca. No ale słuchać mądrej i doświadczonej matki nie chciała. No to teraz ma. Co ma? Co ma? Do pierdla przez panią pójdzie. No to pójdzie. Nie chce mi się tego słuchać. Bo to nie miało tak być. Nikt nie miał zginąć. No ale wyszło jak wyszło. Pani w ogóle słyszy, co pani mówi? Pani jest jej matką. Życie już takie jest. No ale co pani o tym wie? A ja się do niczego nie przyznam. Aurelia? Niech robi co chce i tak nigdy mnie nie słucha. No właśnie raz posłuchała i ma co ma. Ale pani to nie obchodzi, widzę. Obchodzi? Nie obchodzi. I tak nie umiała sobie życia ułożyć. A w więzieniu nie będzie miała zmartwień. No tak, bo więzienie to rzeczywiście wczas nad balatonem, kurwa. Matka roku. Niektóre kobiety zostają matkami, chociaż nigdy nie powinny nimi być. Tak było na przykład też z moją matką. Ja niby miałam córkę, ale mnie nigdy nie było dane być dla niej mamą. Bardzo chciałam wierzyć w to, że będę miała szansę jeszcze dla niej nią być. Julka?
To taka gra. Albo policja sobie poradzi, albo będzie wielkie Pirotechnik wsparcie, powtarzam. Pirotechnik wsparcie, natychmiast. Gliny, suka jedna, sprzedałaś mnie. Przecież próbuję wam powiedzieć, że 2 pensjonariuszy uciekło z domu spokojnej starości. Wcześniej to się nie zdarzało. Dopiero teraz to mówisz? Mają bombę. Nie ma materiałów wybuchowych, ale ewidentnie są składniki.